Dzień dobry, kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie. Trochę głośno tutaj u mnie. Małpy skaczą po drzewach i przy każdym skoku wydają dziwne dźwięki, ale fajnie jest to podziwiać i fajnie jest podziwiać tutaj przyrodę. No dobrze. Dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem, z którym ja ostatnio również pracuję, który jest mi bardzo bliski, który pozwala wejść głębiej w siebie, poczuć wszystkie swoje stany, poznać siebie, uwolnić pewne rzeczy, a mówimy tutaj właśnie o naszych emocjach, które są przede wszystkim tym, co daje nam jakieś znaki, że coś się z nami dzieje, że coś jest w nas, czego nie akceptujemy, czego nie chcemy w swoim życiu, co wypieramy, a rzeczy, które się pojawiają na zewnątrz, mówią nam o tym i są takim naszym drogowskazem, czemu się bardziej przyjrzeć, na co skupić bardziej uwagę. Ale nie zawsze potrafimy sobie z tymi emocjami radzić, bo nie wiemy, co z nimi zrobić. Dobra, zaczynamy. Emocje mamy wszyscy i one jakby są częścią naszego życia. Ja widzę, że one są w moim życiu takim czymś, co pozwala mi być na głębszym poziomie ze sobą. I zwykle właśnie, tak jak wspomniałam, rzeczy zewnętrzne, których ja nie akceptuję, których nie lubię, których się boję, nad którymi pracuję, wszystkie blokady wewnętrzne, przekonania, to właśnie emocje, one mi pokazują, gdzie coś nie gra. To właśnie emocje mi jakby pozwalają, żeby to, co się zadziewa, wyszło. A jak sobie z tym wszystkim, kochani, radzić? Jestem po kolejnym procesie, że tak powiem, tygodniowym nawet, nie kilkudniowym, tylko tygodniowym. Jestem wymęczona. Pojawiło się tu wiele rzeczy, z którymi znowu musiałam pobyć i one się pojawiają stosunkowo, tak przynajmniej ze 2 razy w miesiącu i są to takie dłuższe okresy. Ale to jest ten czas, w którym właśnie wychodzi coś, wychodzi i w momencie, kiedy ja na to pozwalam, ale nie tak od razu, te procesy emocjonalne, które przychodzą, one są bardzo bolesne. One powodują w nas albo frustrację, albo złość, agresję. Musimy to wszystko wykrzyczeć, musimy czasem wyrzucić z siebie wszystko to, co nas bardzo boli. Mamy smutne dni, potrzebujemy popłakać. Często też objawia się to jakimś bólem ciała, żołądka, nogi, głowy. To wszystko się razem zbiera i kumuluje ze sobą. W momencie, kiedy ta emocja przez nas przepływa i nie ma, kochani, innej rady, jak po prostu to przeżyć. Ja wiem, że są wszelkie te różne techniki i one są naprawdę wspierające, ale ja mówię do tych osób, które mają tak bardzo silne emocje, że nie potrafią ich jeszcze na tym etapie kontrolować, nie potrafią w jakiś sposób zamknąć się ze sobą, pobyć w ciszy, tylko właśnie potrzebują to gdzieś wyrzucić, potrzebują coś zrobić, nawet wykrzyczeć i nie potrafią się w jakiś sposób powstrzymać, bo to jest silniejsze. Ja też nie chcę mówić, żeby tutaj nazywać siebie wariatem albo w jakiś sposób karać siebie za to, że jesteśmy czasem niesforni, czasem niemili dla innych, czasem kompletnie nie mamy nawet ochoty na ten świat zewnętrzny, na jakąkolwiek miłość z naszej strony. I to jest wszystko w porządku. I właśnie w tym tkwi ten proces uwolnienia, że trzeba pozwolić temu stanowi na to, żeby on był,
taki, jaki jest. I ja wiem, że to się wiąże z ogromnym właśnie bólem, bo czasem będziemy się zanosić od płaczu, czasami nie będziemy mogli powstrzymać się od wyrzucenia czegoś na zewnątrz, wyklnięcia w czasy jakiejś takiej dzikiej furii. To jest ludzkie i to jest normalne. Czasem po prostu ta fala, ona w nas powoduje tak ogromne napięcie ciała, że bolą właśnie też plecy. Tak jak wspomniałam, boli też ciało fizycznie. I ten szloch, i ten płacz, i ten wewnętrzny ból, z tym wszystkim pojawiają się myśli. Ja myślę, że za tym. I David Hawkins tutaj bardzo fajnie, zresztą technika uwalniania, bardzo fajnie powiedział, że najpierw pojawiają się emocje, a później pojawiają się myśli. I rzeczywiście u mnie też tak jest. Odkąd ja zaczęłam pracować i przyglądać się swoim emocjom, to widzę, że przychodzi taka fala, zaczyna się jakiś stres, już czuję to w swoim ciele, w swoim sercu, w swoim żołądku, bo to wtedy widać, a następnie pojawiają się myśli i obrazy różne, które mnie niepokoją. I w ostatnim tym czasie ten lęk był tak przerażający dla mnie, tak paraliżujący moje ciało, że powstrzymanie czegokolwiek to graniczyłoby z jakimkolwiek, nie wiem, z jakimś cudem. To jest bardzo trudno zatrzymać i ta fala, ona musi przejść przez nas. Ta fala tej frustracji, złości, agresji. Nie oceniajcie siebie w żaden sposób. Nie mówcie, że jesteście źli, że z wami coś jest nie tak. To musi wyjść. Może i to zostało gdzieś w poprzednich latach zabronione nam. W jakiś sposób nas zamykano przed uwalnianiem tych emocji, tych trudnych, i może to jest właśnie ten czas, kiedy to ma wyjść. A może po prostu to jest część naszego życia, że czegoś nie akceptujemy i żebyśmy byli wolni i żyli w miłości, czego wszyscy chcemy i do czego wszyscy idziemy. Pomimo tego, że jedni to robią świadomie, inni nie, to życie nas uwalnia z tych blokad, żeby dawać nam wolność, żeby dawać nam spokój, żeby to, czego się boimy, przestało nas tak niepokoić. To, co wywiera na nas taką frustrację i złość, żeby spowodowało spokój i ciszę. Żeby świat zewnętrzny był dla nas przyjazny, domem, w którym czujemy się jak w domu, bezpiecznie. I po to są te wszystkie emocje. I między innymi ten stan, który mamy, ten bolesny stan, on nie trwa wiecznie, tak jak wszystko inne, co przechodzi i przepływa, przychodzi i odchodzi. Tak samo tutaj. A dzięki temu możemy wzrosnąć, możemy coś przerobić i możemy coś zrozumieć. Musiałam przerwać na chwilkę, bo piesek szczekał, a muszę powiedzieć, że psy tutaj są dość agresywne i atakują często i trzeba uważać, żeby nie ugryzł. No dobrze, zatem wracając do tych emocji. Jeśli one są, jeśli one przepływają, jeśli pojawia się ten ból, jeśli pojawia się to wszystko, co nas niepokoi, co się zadziewa w tym naszym ciele, to nie trzymać tego, i nie bać się tego, bo też widzicie te emocje wszystkie, które się pojawiają, te stany, te procesy, czy to w relacji, bo to będzie wychodziło w różnych sytuacjach, i w relacji, i gdzieś w pracy, poprzez jakiegoś człowieka, no zwykle przez ludzi, bo no nie zawsze, chociaż są też i różne sytuacje inne, nawet nie tylko ludzie, ale są też i zwierzęta, których się boimy, to też jest strach, ale to też lęk ten wiąże się z jakimś, lęk jest lękiem po prostu i nieważne, czy to człowiek, czy to sytuacja, czy zwierzę wywołuje w nas to, co się w nas zadziewa, ale wydaje mi się, że najwięcej właśnie mamy gdzieś tam od człowieka, od różnych rzeczy, które są gdzieś poblokowane w nas, i my poprzez to, że nie bardzo rozumiemy siebie, nie bardzo chcemy też
dać sobie pozwolenie na różne rzeczy, na miłość, na spokój, na akceptację i mamy różne przekonania i często blokujemy się i często trzymamy się starych rzeczy. A życie jednak ono jest takie, że chce nas wspierać w tym wszystkim i dawać nam te bolesne chwile po to, żeby jednak puściło to, czemu się tak bardzo upieramy. No ja miałam taki proces, miałam przez ostatnie 2 dni. Ten ból był tak silny, że powodował kompletne zamknięcie się i na drugiego człowieka, i na świat. Ale po tym wszystkim przyszedł spokój i znowu uwolnienie. Jestem zmęczona dzisiaj bardzo, bo to też nie daje często spać. U mnie ta noc była taka raczej nieprzespana i ciągle ten lęk towarzyszył, ale on z każdym procesem widzę odpuszcza. I ja mam teraz ten czas, że ja uczę się tych emocji, ja uczę się ich akceptować, że one się pojawiają i ja uczę się z nimi żyć. Być z nimi jak z dobrym przyjacielem, bo one mi cały czas komunikują, gdzie ja czegoś jeszcze nie akceptuję, gdzie ja jeszcze bronię się przed tym światem, przed tym dobrem. Wiecie, wiele dobra nas nie spotyka przez to, że my jesteśmy zamknięci. A dlaczego jesteśmy zamknięci? Bo się czegoś boimy, bo się kogoś boimy. Nie spotkamy sytuacji albo człowieka. A dlaczego? Bo my nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo na przykład jak bardzo na przykład wydaje nam się, że to miejsce jest niebezpieczne. Albo ten człowiek mógłby nam w jakiś sposób zagrozić. A okazuje się, że to przynosi nam nic innego jak ukojenie. Ale żeby dojść do tego, to właśnie małymi krokami uwalniając stany poprzez życie, które nam daje różne lekcje do pracy, właśnie lekcje takie do przyjrzenia się im poprzez właśnie stany emocjonalne, które w nas zachodzą, mamy szansę puścić to w niepamięć, wzrosnąć i pójść dalej. Bo bez tego byśmy się nie rozwinęli, bez tego byśmy nie poszli dalej, dlatego one będą się pojawiały i nie ma co się upierać. Ja wiem, że jest wiele osób, które sobie świetnie radzi z emocjami poprzez na przykład sport, aktywności, jakiś oddech, ćwiczenia wszelkiego rodzaju. Ale są też osoby na początku swojej drogi, które się uczą pracy ze swoimi emocjami, które uważają się kompletnie za jakichś wariatów, bo ktoś jakby spojrzał, to powiedział, no wariat, nie umie siebie kontrolować w jakiś sposób, a to nic innego jak ból, który siedzi i chce wyjść i trzeba mu na to pozwolić, a dzięki temu oczyścić się i pójść dalej. Zatem jedyne co możemy zrobić dla siebie, to w momentach, kiedy mamy ten czas, to być przy sobie blisko. Wiecie, i czasem jest tak, mówię dla tych osób, które są na początku swojej pracy z emocjami. Jeśli nic do ciebie nie przemawia kompletnie, żaden człowiek, żadna rozmowa, i wychodzi z ciebie to całe zło, jak tylko chcesz to nazwać, zło, agresja i jakaś nienawiść, to nic. Jest to wszystko w porządku i jest to wszystko ok. Przytulaj siebie ile możesz. Nawet jak nie chcesz siebie przytulać i czujesz do siebie odrazę, bo też tak może być, to nic, to minie. To minie i nie uważaj siebie za wariata i nie każ siebie za to, że ty masz te emocje. I nie każ siebie za to, że nie jesteś dobry dla kogoś teraz. Bo po tym wszystkim wyjdzie znowu słońce i po tym wszystkim znowu poczujesz miłość i znowu poczujesz przepływ i znowu poczujesz radość i poczujesz spokój, a nawet i ta rzecz, która nie daje ci spokoju, ona przyniesie taki łagodniejszy odbiór tego, na co patrzysz i z czym się nie zgadzasz. Ja mam teraz taką sytuację, ona wciąż powoduje we mnie stres i wciąż powoduje we mnie zamknięcie, natomiast odpuszcza to małymi krokami i praktykowanie tego systematycznie, co też pomaga środowisko. Właśnie też nie uciekać od wyzwań, nie? Bo jak się ucieka od nich,
to one i tak przyjdą, co jest najlepsze w tym wszystkim. One i tak przyjdą, bo one siedzą w naszej głowie i one powodują, że myśl o tym powoduje, że to po prostu przychodzi, żeby nas uwolnić i powiedzieć: dzień dobry, jestem, przyjrzyj się mi, zobacz mnie, zobacz, co masz w środku i pozwól sobie na to i pobądź z tym i zobacz, że to wcale nie jest takie straszne, jak ty z tym pobędziesz, ale ból będzie i trzeba się z nim spotkać i on jest, i to nie jest taki ból, który ma nas ma nam zrobić krzywdę, tylko to jest ból uzdrawiający. To jest ból, który daje nam właśnie wzrost i zmianę wewnątrz nas. I nie zawsze chcemy też pójść do świata sami z pewnymi rzeczami, bo się boimy, nie zawsze chcemy się zmierzyć z czymś, bo nie ufamy sobie, że mamy siłę, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko. A życie nam jednak pokazuje, że jesteśmy w stanie zrobić wszystko i tych rzeczy, które się boimy, one po prostu przychodzą do naszego życia krok po kroku. I my, to czego się właśnie baliśmy, jakaś praca, podjęcie się jakichś wyzwań, podróży, zmiany, ona przyjdzie, bo ona siedzi często w naszych głowach i to życie, to doświadczenie pokaże nam, że nie jest takie to wszystko straszne, jak to się maluje. A inaczej też się patrzy na rzeczywistość. Bardziej realnie, bardziej spokojnie. Spokój, to jest takie słowo. To jest niesamowite słowo. Spokój, ten spokój po tym procesie, trudnych dniach emocjonalnych jest jak taki miód na nasze serce, czyli jest właśnie zrozumieniem, zobaczeniem świata w zupełnie innych kolorach i zobaczenie też innych ludzi. Nie tak jak my ich widzieliśmy przed procesem, ale często widzimy ich w zupełnie innym świetle, bardziej w miłości. Po to są te procesy uwalniania, żeby dojść do stanu miłości i spokoju i akceptacji, bo w tej akceptacji jest. Jeszcze w tym procesie, kiedy mamy te trudne emocje, to nic, że też nie ma tej akceptacji w tym stanie, kiedy nas to boli. Trzeba przeżyć po prostu ten ból, przyjąć ten ból, boli, wypłakać się, przeżyć, pobyć z nim, jakkolwiek on bardzo ciężki jest dla Ciebie. Bądź z nim i daj sobie czas. A ja wierzę, ja na razie tylko wiem to moim umysłem, ale nie wiem tego, ja tego jeszcze nie doświadczyłam, że z czasem jest tego mniej i z czasem naprawdę życie staje się bardziej łagodniejsze dla nas w odbiorze i w życiu w ogóle. I relacje stają się prostsze i wyzwania stają się łagodniejsze i te wyzwania, one stają się takie do zrealizowania i my bardziej w siebie, może nie to, że wierzymy, ale idziemy po prostu po to. Jesteśmy połączeni z życiem, tak naturalnie. Ja jeszcze tego stanu nie mam, ale marzę, żeby mieć ten stan i do tego dążę, dlatego te emocje się pojawiają, dlatego sytuacje się pojawiają, z którymi trzeba się spotkać. I też jeśli uwalniacie emocje i przychodzą do Was rzeczy, które chcielibyście w swoim życiu mieć, to weźcie pod uwagę to, że i odpowiedzialność za te stany, nie? Które po prostu są, które będą przez jakiś tam czas, dopóki to wszystko nie pójdzie i nie minie. A też zauważyłam, że jednego, czy tam 2 dni, czy tam tydzień poświęcamy na jakiś proces, ale to jeśli coś jest bardzo trudne, to czasem będzie trwać rok, 2, 3 i nie minie w tydzień. Dlatego też trzeba podejść do tego z taką akceptacją, że ja tak mam, że niekoniecznie to wcale musi mi minąć i nie wcale ja od razu to wszystko uwolnię i uzdrowię. Zatem pamiętajcie, kochani, że podsumowując, że drogą do rozwoju, do zmiany, do uwolnienia tych lęków wszystkich, do akceptacji tego, co przychodzi, do spotkania się z życiem jest przede wszystkim przyjęcie tego bólu takim, jakim on jest
I uwolnienie jest tym procesem właśnie zmiany, wzrostu. A piękne doświadczenia tuż po naprawdę są zupełnie inaczej odbierane przez nas i są bardziej cenne, są bardziej wartościowe, to połączenie ze światem. No dobrze, tyle. Kończę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam z emocjami odnośnie tematu dotyczącego emocji, może z którym się obecnie borykacie. Dajmy sobie czas i światło na lepsze. Trzymajcie się.